Wiele osób nawet nie zauważa, że ten sufit jest taki ciemny i jest to zawsze zaskoczenie. W tej sypialni to przede wszystkim to ogromne, narożne okno skradło nasze serca. W tym odcinku poznamy Sylwię, która remontując wnętrze niemal stuletniego domu dla swojej rodziny, połączyła ciepły klimat przedwojennej zabudowy i nowoczesne wygody. Chodźcie, zobaczmy, jak to zrobiła. Ten budynek jest z 1936 roku, znajdowały się w nim bardzo duże przestrzenie, które dawały nam możliwość elastycznego dostosowania do naszych potrzeb. Jesteśmy dużą rodziną i byliśmy w stanie z bardzo dużej sypialni wydzielić 2 pokoje dla dzieci, ponieważ w rezultacie potrzebowaliśmy aż 4 sypialni. Kolejnym ważnym elementem dla nas była bardzo duża, odrębna kuchnia. Było to oczywiste, że chcielibyśmy mieć oddzielną kuchnię, w której możemy wspólnie spędzać czas. No i ta zieleń za oknem. W dniu, kiedy zaczęły kwitnąć te drzewa, stwierdziliśmy, że to jest na pewno to miejsce. Korytarz to pierwsze pomieszczenie, jakie widzimy po wejściu do budynku i zauważcie, że on jest bardzo charakterystyczny. Po pierwsze, na podłodze mamy gorseciki, czyli kafle gresowe w stylu vintage i te kolory, czyli błękity, kolor ceglasty oraz beże, idealnie współgrają z fornirem, z którego wykonane są fronty zabudowy meblowej oraz drzwi ukryte, w tym przypadku marki Eclise. Bardzo podobają mi się te opływowe kształty szafy w przedpokoju, natomiast jest ona również bardzo praktyczna dla dużej rodziny, ponieważ każdy z domowników ma tutaj swoją własną szufladę, gdzie może swobodnie schować szalik, czapkę, więc kiedy śpieszymy się rano, to nie ma problemu ze znalezieniem tych rzeczy. Ten łuk jest absolutnie funkcjonalny, można tą szafę otworzyć, powiesić tam ubrania. Ma też bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ jest nas dużo, do nas bardzo często przychodzą goście. Jest w tym korytarzu bardzo dużo butów. Te buty mają możliwość schować się pod szafą. To rozwiązanie powoduje, że jesteśmy w stanie wprowadzić bardzo szybko porządek w tym korytarzu. Wiele osób, które tutaj przychodzi, nawet nie zauważa, że ten sufit jest taki ciemny. Dopiero w pewnym momencie zauważają, że ten sufit jest właśnie taki ciemnobrązowy i jest to zawsze zaskoczenie. Za tymi ukrytymi drzwiami marki Eclise znajduje się łazienka, gdzie pójdziemy już za moment. Natomiast zwróćcie uwagę, że w tym przypadku Sylwia zdecydowała się na fornir idealnie komponujący się z szafą, którą widzieliśmy przed chwileczką. Natomiast możecie wybrać tak naprawdę każdy dowolny materiał. Może to być lustro, szkło, nawet fornir kamienny. Natomiast już na etapie składania zamówienia warto wiedzieć, jaki materiał znajdzie się na naszych drzwiach, tak żeby odpowiednio dopasować ich grubość. Natomiast jeżeli chodzi o wejście do pokoju dzieci, te drzwi są z odwróconymi przylgami, co powoduje, że korytarz robi się bardzo przestronny, drzwi otwierają się do środka. Wydaje się, że jest to pełna fornirowana ściana, natomiast są tam po prostu 2 pokoje. Te drzwi mają futryny ukryte w ścianie, które musimy wbudować w mur już na etapie wykonywania ścian. Niezwykle ważne jest to, że możemy wybrać drzwi, które z jednej strony są fornirowane, a z drugiej strony mogą być lakierowane. Widać to w połączeniu pomiędzy łazienką a korytarzem, gdzie od strony korytarza pokryłam te drzwi fornirem, a od strony łazienki są polakierowane na kolor biały. Takie samo rozwiązanie jest w pokojach dzieci. Należy pamiętać o tym, że jest to absolutnie normalne, że te drzwi mają tendencję do wyginania się, ale to rozwiązanie, które ja założyłam, ma możliwość regulacji i ja z niej korzystam. Mówimy tutaj o dosłownie 2 mm, natomiast przy tak dużej ścianie fornirowanej jest to zauważalne. Na szczęście niedoświadczona osoba jest w stanie sobie wyregulować samodzielnie te drzwi. Kuchnia jest naprawdę przestronna. Masz tu do dyspozycji prawie 20 m². Tak, to prawda. Ta kuchnia jest bardzo duża. Dzięki temu udało nam się stworzyć 2 ciągi robocze.
Ten pierwszy jest blatem wyspy, przy której jemy posiłki. Tutaj jest bardzo dużo miejsca. Dodatkowo mamy tutaj zlew i całkiem sporo szafek. Natomiast po drugiej stronie tego ciągu kuchennego znajduje się płyta. Niespodzianką dla nas był również ten okap, który zastaliśmy. Postanowiliśmy go odmalować na kolor biały. Wewnątrz zamontowaliśmy w pełni funkcjonalny wyciąg. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą, która udało nam się tutaj spotkać i zostawić, jest ten piec typu koza, który jest w pełni użytkowy. Zdarzyło nam się nawet jeden raz z niego skorzystać. I tak jak wspomniałam wcześniej, te narożniki są zaokrąglone. One są w pełni funkcjonalne. Tutaj również mamy miejsce do przechowywania różnego rodzaju rzeczy kuchennych. No i przede wszystkim ten piękny kamień, który w dniu, kiedy do nas przyjechał, byłam zaskoczona jego formą. Widziałam go oczywiście wcześniej, natomiast jestem przeszczęśliwa, że te najpiękniejsze elementy tego kamienia są w tym miejscu, w którym wchodzimy. Uważam, że jest to najpiękniejszy fragment tego blatu, ale również te fragmenty pojawiają się tutaj w tym miejscu, gdzie najczęściej przebywamy, więc w zasadzie codziennie odkrywamy go na nowo. Po drugiej stronie kuchni znajduje się witryna, która łączy w sobie nie tylko miejsce do przechowywania takich ładnych i szklanych elementów i przedmiotów, ale również miejscem do przechowywania produktów spożywczych. Wystarczyło tutaj zrobić 30 cm głębokości tej szafy, żeby stworzyć miejsce na przechowywanie właśnie szkła, ale również książek, które znajdują się z boku właśnie tej szafy. Jest to bardzo fajne, pojemne miejsce do przechowywania, ponieważ jak widać w tej kuchni nie mamy zupełnie górnych szafek. Kolejnym charakterystycznym elementem tego wnętrza są te dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do sypialni właścicieli. W tej sypialni to przede wszystkim to ogromne, narożne okno skradło nasze serca. To przez nie wpada tutaj światło, które jest dla nas bardzo ważne w tej przestrzeni. I dzięki temu oknu zdecydowaliśmy się na zakup tego mieszkania. Natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, bardzo dużą rolę odgrywa tutaj taki błękitny kolor morski połączony ze złotem kojarzącym się z piaskiem. Na ścianach wiszą grafiki naszego znajomego surfera. Również praca, która wisi w tej części, zrobiłam ją sama na potrzeby właśnie tego wnętrza. Wszystkie tkaniny, które się tutaj znajdują, wszystkie wykończenia nawiązują do kolorystyki morza. Teraz jesteśmy w salonie z jadalnią i wiem, że ważne miejsce zajmuje tutaj ten dębowy stół marki Miloni. Ten dębowy stół szczególną rolę dla mnie pełni, ponieważ jest bardzo duży, jest potrzebny nam, ponieważ mamy bardzo dużą rodzinę. Potrzebujemy go też w momentach, kiedy zapraszamy dużo gości. On jest zrobiony całkowicie z drewna, co jest dla mnie niezwykle ważne, ponieważ większość z mebli, które pojawiają się w tym domu, są wykonane z naturalnych materiałów. Moją uwagę zwróciło to charakterystyczne podcięcie i to, że tego rozkładania na blacie jakby w ogóle nie widać. Tak, ponieważ ten blat ma specjalną prowadnicę, rozsuwa się go w stronę salonu i następnie wyjmuje wkładki, które są w środku, a to podcięcie wydaje mi się najładniejszym podcięciem, jakie widziałam kiedykolwiek w jakimś stole. Dlatego bardzo często korzystamy z tego projektu w naszych projektach wnętrz, dlatego chciałam mieć go również we własnym domu. Jeżeli mowa już o drewnie, no to nie sposób nie zwrócić uwagi również na parkiet, ponieważ Ty zdecydowałaś się ten oryginalny parkiet odnowić. Czy to było łatwe zadanie?
To nie było łatwe zadanie, aczkolwiek jedyne rozwiązanie, które brałam pod uwagę, ponieważ jest to dla mnie bardzo istotne, aby zachować wiele elementów tego wnętrza w takiej postaci, jakiej je zastaliśmy. Ten parkiet był wielokrotnie zalewany, dlatego ma te ciemne plamy. Parkiet był lakierowany, postanowiłam go wycyklinować i zaolejować, dlatego on pogłębił swój kolor, jest teraz nieco ciemniejszy. Ten efekt był możliwy dzięki naszej zaprzyjaźnionej firmie parkieciarskiej z Gdyni. Są to specjaliści, którzy wykonali bardzo trudną pracę w tym wnętrzu. Jest to firma Profi Parkiet. Nie wyobrażałam sobie, że ktoś inny mógłby zrobić tą renowację. Nawet jeżeli pojawiają się jakieś elementy, które nie do końca są idealne, to jest w zasadzie atut. Bardzo się cieszę, że mogę patrzeć na ten parkiet i wyobrażać sobie, jak tutaj toczyło się życie wcześniej. Jeżeli jest mowa o duszy tego domu, no to nie sposób nie zwrócić też uwagi na ten piękny kominek. Czy on już tutaj był, gdy kupiliście ten dom? Tak, oczywiście on tutaj był. Kafle, które się na nim znajdują, były tutaj. Również te elementy wykończenia, one również tak wyglądały. Nawet w trakcie szukania różnych materiałów na temat tego domu znaleźliśmy projekt tego kominka, co było niezwykle fascynujące, bo rzeczywiście ktoś zatrudnił projektanta, który go tutaj wymyślił i jest w takiej formie, w jakiej go zastaliśmy. I często wieczorami siadamy razem i patrzymy po prostu w kominek. Jest to wspaniałe uczucie, móc zmieniać klimat tego mieszkania dzięki temu kominkowi. Ten regał wędrował ze mną przez 15 lat, był ze mną w wielu wynajmowanych mieszkaniach, aż w końcu znalazł swoje miejsce na tej ścianie. Jest to projekt dyplomowy, który wykonałam w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i wykonany jest z drewna czeczotowego. Ma takie delikatne obłe kształty, które nawiązują do modernizmu, ale jednocześnie doskonale odnajdują się w nowoczesnym wnętrzu. Te wszystkie elementy, które znajdują się na nim, tworzą również pewne historie. Są tu grafiki, są tu książki oraz wykonania ceramiczne mojego syna. Wszystkie takie elementy, które są dla nas ważne, one właśnie na tym regale się znajdują. Natomiast jeżeli chodzi o grafiki na ścianie, wiszą tutaj dzięki mojej przyjaciółce, która dała mi je w prezencie. Jeżeli chodzi o łazienkę, został zmieniony układ funkcjonalny. To miejsce, gdzie znajduje się umywalka, było zupełnie w innym miejscu. Zależało mi również na tym, aby schować pralkę i suszarkę w jednym słupku. One są zabudowane taką ażurową kratką, są absolutnie wentylowane. Mamy też bardzo duże funkcjonalne szuflady, ale również kosz na pranie, co daje nam możliwość łatwego porządkowania tej przestrzeni. Mieliśmy też możliwość zrobienia bardzo dużego prysznica, który ma aż 100 na 100 cm. Ta kabina prysznicowa jest bardzo wysoka, ona ma 230 cm, co powoduje, że ciepło, które jest w prysznicu, ono nie ucieka tak szybko. No i biorąc kąpiel, mamy bardzo ciepłą, przyjazną przestrzeń. Syn jest miłośnikiem motoryzacji, a w szczególności samochodów typu Mustang. Dodatkowo lubi tworzyć ceramiczne przedmioty. Ta szafa czerwona ma kolor czerwonego Mustanga i właśnie ten kolor był inspiracją dla kolorystyki tego pokoju. Ta cegła, która znajduje się w pokoju, to jest oryginalna cegła odkryta w trakcie remontu. Dodatkowo pojawiły się takie wnęki, w które zostało wsunięte podwójne biurko. Założenie było takie, że przy jednym będzie możliwe uczenie się, a przy drugim właśnie tworzenie tych ceramicznych dzieł sztuki. Dodatkowo ściana, na której jest postawione łóżko, ma takie lampy, które nawiązują do lamp samochodowych, a obok wisi grafika, która przedstawia również Mustanga.
Córka w zasadzie chciała mieć wyłącznie biały pokój, ale uznała, że również chciałaby mieć jakiś charakterystyczny akcent. Stąd ta tapeta, która ma kolory zielone i kwiaty. Ona nawiązuje z kolei do tego, co znajduje się za oknem, ponieważ pokój ma bardzo przestronny balkon i ścianę zieleni, która w zasadzie graniczy z naszym domem. A jednocześnie bardzo zależało mi na tym, żeby wewnątrz stworzyć taką przestrzeń, która jest jednocześnie funkcjonalna, nowoczesna, ale szanująca to, co zastaliśmy w tym wnętrzu. I w zasadzie wszystkie te elementy, które tutaj mogliśmy zostawić, one pozostały. Wszystko to, co tutaj jest dodatkowo, to są nasze rzeczy, które również mają jakąś historię i w zasadzie wydaje mi się, że to jest jakby w tym wnętrzu ma największą wartość, że to wnętrze to jesteśmy po prostu my.